Cześć, tu Andrzej, Witryna Świat Ducha. Dzisiaj temat o przeżywaniu, takim wewnętrznym przeżywaniu różnego typu stanów wewnętrznych. Pierwszy pomysł, punkcik, mam prawo przeżywać to, co przeżywam. Wiele osób tak zachowuje się, jakby sobie nie dawało prawa. Jakby chciało być doskonałymi, jakby chciało dostawać już od losu dobre przeżycia. Natomiast gdzieś tam w ich ciele nadal mogą być traumy, nadal mogą być nieprzeleczone, nieuleczone przeżycia. I taka osoba może mieć wręcz pretensje do siebie, czy lęki, że tutaj przeżywam taki niepokój, to coś się ze mną dzieje, może mieć panikę, może chcieć do lekarza iść, może chcieć mieć jakieś badania zrobione, tak, że tutaj jakieś są symptomy w ciele i nie wiadomo co. Tutaj mi się przypomina troszeczkę kwestia taka, jak w psychoanalizie się określa, że jest nerwica i symptomy nerwicowe, to znaczy osoba przeżywa jakieś duże doznania i jakby powiedzieć, no nie chce ich przeżywać, chce się ich pozbyć. W psychoanalizie w niektórych odłamach mówi się o symptomach nerwicowych, że przepraszam, ta wewnętrzna wrażliwość to umożliwia przeżywanie tych dużych przeżyć. I kiedy człowiek nie daje sobie prawa do przeżywania, to zaczyna wywierać na siebie presję. Zaczyna się siebie samego oskarżać, zaczyna chcieć się wręcz jakoś ukarać za to, co przeżywa. To nie jest dobry pomysł, ponieważ mam prawo przeżywać to, co przeżywam. Z jakiegoś powodu jest to właśnie w ten sposób. Tutaj mogę wspomnieć jeszcze o takiej zapytaniu mojego znajomego, jak ty sobie wyobrażasz, jak robisz przerwy w nagraniu, to co? Mamy tak słuchać tej przerwy, to takie denerwujące. Ja bym powiedział, że może nie tyle denerwujące, co niepokojące, że wtedy, kiedy robię przerwę w nagraniu, taką na zastanowienie, dajmy na to pojawia się u słuchacza wewnętrzna świadomość i czasami razem z jakimś przeżyciem, niekoniecznie przyjemnym, na przykład przeżycie oczekiwania, poczucie oczekiwania, tak? Jeżeli ktoś miał dużo doświadczeń, kiedy oczekiwał na coś niekorzystnego, na przykład na karę, na jakiś egzamin oczekiwał, jeżeli oczekiwał na to, że coś się złego wydarzy, to tory takie neuronalne w mózgu mogły powiązać oczekiwanie z czymś niechcianym. I teraz jeżeli ja w jakiś tam sposób wręcz wymuszam na kimś to czekanie za pomocą tego, że zawieszam głos na chwileczkę, to od razu u tej osoby tamte neurony zaczynają
wysyłać czerwone światełko ostrzegawcze, tutaj coś będzie niekomfortowego. Jeżeli nawet nie więcej niż niekomfortowego, może coś się wydarzyć. Tak? Oczekiwanie może być kojarzone z czymś właśnie niechcianym. Tak? I tutaj znowu mamy prawo przeżywać to, co przeżywamy, czyli na przykład dyskomfort też jest częścią naszego życia, bo gdzieś tam te nasze komóreczki się w ten sposób zaprogramowały. Druga sprawa jest to, że mam pamiętać to, co przeżyłem i brać to pod uwagę. Czyli te nasze przeżycia nie są z próżni. One nie pojawiły się nagle i niespodziewanie z niczego. Tam zwykle jest konkretne są przyczyny tego. Kiedyś w naszym zwykle dzieciństwie, w naszej przeszłości mieliśmy jakieś doświadczenie, które nas czegoś nauczyło. I to doświadczenie mówi nam, żebyśmy przeżywali jakieś emocje, na przykład zaniepokojenie, tak? I wiele osób może nie chcieć czuć zaniepokojenia, ponieważ jest to niekomfortowe odczucie. Natomiast emocje są wskaźnikami. Pokazują nam, co przeżywamy i dlaczego, i pokazują, że możemy dzięki temu coś skorzystać na tym, że przeżywamy. Czyli zaniepokojenie może nas przestrzegać przed czymś, chronić nas może. Oczywiście, jeżeli ktoś przeżywał jakieś traumatyczne przeżycia niekorzystne, to te nauki z dawnych czasów będą, powiedzmy sobie, nieprawidłowe. Chore będą i trzeba będzie to przeprogramować. Natomiast na dzisiaj, jeżeli ktoś coś przeżywa i mówi: o, ja tutaj jestem zepsuty, tak, bo to przeżywam, bo to mam takie odczucie, no to sobie można powiedzieć: o, to ja jestem zły, ja jestem popsuty, tak. No niekoniecznie. Twój organizm w przeszłości działał tak dobrze, jak tylko potrafił. Starał się tak, jak tylko potrafił i przeżył czasami bardzo trudne historie. Także nie należy siebie potępiać za to, co przeżywam, ponieważ zwykle jest ku temu przyczyna i należy to brać pod uwagę i szanować siebie z tym przeżyciem. Mogą być to ciężkie czasami przeżycia w sytuacjach stresowych, mogą się uruchamiać jakieś duże całe klastry, zespoły przeżyć, mogą się pojawiać zespoły przeżyć sprzeciwiających siebie, że z jednej strony ktoś się przymusza wewnętrznie do zrobienia czegoś, z drugiej strony nie chce tego zrobić, z trzeciej strony chce uciec, z czwartej strony chce wykalkulować, czy to mu się opłaca, czy też nie. I może być poddany wielu tym odczuciom naraz i jednocześnie ma świadomość tego, że to się w nim wydarza, bo jest człowiekiem świadomym i wtedy trzeba dosyć dużej pracy nad sobą, żeby sobie to jakoś ułagodzić, żeby z tego wyjść, żeby to wziąć pod uwagę, przeżyć to.
Tak więc, jak to Jeff Foster ładnie mówi, nie jesteś zepsuty. Nie oskarżajmy się tak, żebyśmy mówili o sobie źle, żebyśmy źle się oceniali. Ja myślę, że już wystarczająco dużo ludzi nas z zewnątrz źle oceniło, że wystarczająco dużo ludzi z zewnątrz nas powiedzmy oskarżyło o różne rzeczy. Tak? Bardzo często w dzieciństwie, kiedy nie mieliśmy nawet świadomości, że możemy się bronić, i że nie mieliśmy tyle siły, żeby się bronić. Tak? Bardzo często dzieci są w takiej pozycji, w której mają po prostu jakieś kłopoty od dorosłych, często od rodziców. I później, po jakichś dziesiątkach lat, to wychodzi. Okres, w którym jest to takie ciężkie przeżywanie zawieszony, to jest okres płodności, kiedy młodzi ludzie mogą mieć dzieci i wtedy najlepiej się czują zwykle i wtedy nie mają tego bagażu, jakby nie uruchamiał się im. Natomiast później nie są już tacy silni i wychodzą właśnie te ciężkie przeżycia z podświadomości. No i jeszcze coś takiego. Ludzie bez ducha też przeżywają, ale nie chcą być tego świadomi. O co tu chodzi? Chodzi to o to, że nie jesteśmy sami w tym przeżywaniu. To nie my jedni tak przeżywamy. Z jednej strony jest taki aspekt tego, że moje osobiste przeżycia nie są unikalne. To znaczy jest tam gdzieś w świecie ktoś, kto przeżył coś podobnego. I mogę wręcz powiedzieć: cześć kolego, ty przeżywasz coś podobnego do mnie, tak? No tutaj jest jeszcze taki aspekt, że niektórzy mówią, chcąc kogoś uciszyć, zmusić do posłuszeństwa, kontrolować czyjeś przeżycia, mówią: no wiesz co, ty nie przeżywaj tak, bo ty nie jesteś sam taki i ty sam tak sobie wyobrażasz, że tyle przeżywasz, a to nie jesteś unikalny, także weź się w garść i w ogóle, tak? No to jest akurat poniżające, to jest jakby odmawianie prawdziwości temu, co ktoś przeżywa, odmawianie wewnętrznej prawdy tamtej osobie, tak? To jest upokarzające takie, prawda? Natomiast można powiedzieć właśnie tak, że nie jesteś sam, bo ktoś tam jeszcze w świecie podobnie przeżywa i twoje przeżycia są wartościowe i ważne, tak samo jak jego przeżycia są wartościowe i ważne i nie są kwestią choroby na przykład jakiejś, że ci w mózgu ci się coś zepsuło albo w układzie nerwowym, no i jak ci się zepsuło, no to teraz masz takie przeżycia. Nie, ktoś inny też ma podobne, też podobnie przeżywał. Co zaś do ludzi bez ducha? My sami możemy być świadomi naszych przeżyć bardziej, bo mamy może większą świadomość. Natomiast inni ludzie też przeżywają trudności, przykrości, smutki, niezrozumienie, odrzucenie itd., itd. Natomiast jeżeli nie mają ducha, może im być trudniej. Co oznacza, że
mogą nie chcieć brać tego pod uwagę. Mogą nie chcieć brać pod uwagę spraw przeżyciowych, spraw doznań, uczuć. Być może, że niektórzy po prostu chcą przez życie przejść na poziomie zewnętrznym, na poziomie zewnętrznego przeżywania i to ma być dla takiej osoby dobre i ten ktoś wyobraża sobie, że jego zewnętrzne doświadczenia mają mu przynieść przyczynę szczęścia i dajmy na to będzie się starał o wysokie zarobki, o szybki samochód, o jakiegoś specjalnego małżonka czy małżonkę, o jakieś wystawne mieszkanie i tak dalej, tak? I będzie upatrywać w tym, nie będzie się zastanawiać, że szczęście jest to stan wewnętrzny, stan spokoju, przyjemności, radości, poczucie spełnienia, coś tam, tak? Tylko może się właśnie gdzieś szukać tego spełnienia na zewnątrz. Taki człowiek bez ducha. Ludzie bez ducha mają też kłopoty. To nie jest tak, że my tylko mamy. To jest przecież na przykład wielu alkoholików, jak to mówią, topi smutki w kieliszku, tak? Albo jak Krzysiek alkoholik z radia mówi, ty nie pytaj się, dlaczego ty pijesz, ale się pytaj, po co ty pijesz. I mówi tak, ja piłem po to, żeby się nie bać. Żeby się nie bać. No i można domyślać się, że wielu alkoholików też pije po to, żeby się zdystansować właśnie od strachu, żeby zobaczyć siebie w lepszym świetle, żeby mieć to poczucie takiej ulgi po alkoholu, takiego o super, nie? I jeżeli ktoś nie ma ducha, jeżeli ktoś nie ma świadomości, chęci albo umiejętności zastanawiania się nad swoimi przeżyciami, to ten ktoś ma wręcz gorzej, bo nie jest w stanie nawet obserwować z tych swoich stanów. On owszem je przeżywa, natomiast może aktywnie nie chcieć, może go odrzucać, może uważać te przeżycia za zbyt trudne, za niechciane, ja tego nie chcę przeżywać, dajcie mi wódki, bo ja tego nie chcę przeżywać, albo dajcie mi jakiegoś narkotyku, tak? To ja to się wyzbędę tego, bo tutaj taki narkotyk zażyję albo zapalę papierosa i od razu będę się czuł większy, silniejszy, mocniejszy, tak? Do pewnego stopnia to oczywiście działa, jest to tak zwane samoleczenie, tak? Self-medication, które na krótki czas działa, ale to jest czas liczony w godzinach albo nawet i w minutach, w dziesiątkach minut i to samopoczucie się poprawia, ale zaraz niestety się obniża to samopoczucie i znowu jest kłopot. Podobnie jest z jedzeniem węglowodanów, że następuje wyrzut hormonów, jakaś dopamina, dajmy na to, po zjedzeniu ciastka albo bułki. I jest, dajmy na to, 10 minut, 20 minut spokoju, przyjemności, po czym znowuż hormon głodu idzie w górę po węglowodanie, grelina leci sinusoidą w górę i znowu chciałoby się coś zjeść. Tutaj taka kostka w czekoladzie, pianka w czekoladzie, jaka smaczna była,
5 minut temu, to drugą wezmę, to też będzie taka smaczna, tak? Trzecia, czwarta, piąta, całe pudełko, tak? Dlaczego? No to jest samo leczenie. Samo leczenie, samo zaleczanie. Samo zaleczanie na przykład niepokoju za pomocą pudełka jakiegoś mleczka w polewie, tak? Także jeżeli masz ducha, masz potencjał, żeby siebie obserwować. Masz potencjał, żebyś zaobserwować swoje stany emocjonalne, żeby zobaczyć ich przyczynę, żeby zobaczyć ich cel. To znaczy po co tam to było. Jeżeli zobaczysz cel, to może zauważysz, że już ten cel, dajmy na to, jest nieaktualny. I być może, że inne ustawienie będzie emocjonalne, będzie bardziej adekwatne na dzień dzisiejszy. Tak, są takie sposoby, żeby zmieniać to. Natomiast chodzi mi o to, że ludzie, którzy mają ducha, mają świadomość i mają samoświadomość. I możesz mieć właśnie samoświadomość przeżyć. To nie musi być komfortowe, ale będzie leczące, będzie podnoszące Twój poziom świadomości, poziom zrozumienia siebie, zrozumienia świata. Ludzie bez ducha najczęściej bardzo słabo rozumieją siebie i bardzo słabo rozumieją świat. Najczęściej próbują dostosować sobie ten świat do siebie, tak, na ile tam można, za pomocą, nie wiem, kontaktów, za pomocą pieniędzy, za pomocą swojej pracy, nierzadko bardzo wysilonej pracy. Tak, żeby się dopięło, żeby było wreszcie dobrze. Ktoś, kto ma świadomość, nie musi koniecznie tego robić, bo może to zrobić świadomością. Czy ja tego potrzebuję, czego ja potrzebuję? Może sobie zadać takie pytanie. Czy to jest dobre, co robię dla mnie? Czemu to służy? Czego ja oczekiwałem, jeżeli ja to robiłem dotychczas, tak? I tak dalej, i tak dalej. Tutaj z tymi przeżyciami, od których zaczęliśmy, takimi trudnymi, zwłaszcza z dzieciństwa, z karmy duszy wręcz pochodzącymi, no to powiem Wam, że wielu moich znajomych się jakby zastanawia nad tym, zastanawia się, co ja przeżywam, dlaczego, w jakich okolicznościach, z jakimi ludźmi i tak dalej, i tak dalej. I po prostu jakoś z czasem zaczynają sobie uleczać własne przeżycia, własną postawę. Czasami jest to trudne, ponieważ osoby w naszej bliskości, w naszym otoczeniu mogą nam tego nie ułatwiać, wręcz odwrotnie, mogą utrudniać. Możemy się spotykać z osobami nieświadomymi, z osobami, którzy nas będą wręcz presjować, czy będą agresywni, czy będziemy niezrozumiali, tak jak na przykład wobec narcyzów. Narcyz nie będzie chciał nas zrozumieć, tak? Natomiast my, mając świadomość, mamy szansę zobaczyć, z kim mamy do czynienia i mamy szansę zmienić sposób działania. Tak. Także więc jest to temat przeżywania i dawania sobie prawa do tego, że przeżywam i to jest w porządku, co przeżywam. No, nie powiem, że to jest warto wszystko przeżywać, to co przeżywam, bo niektóre rzeczy są ciężkie i trudne i bym nikomu nie życzył niektórych rzeczy przeżywać. Natomiast
niektóre sprawy w nas po prostu siedzą i w odpowiednim momencie zechcą wychodzić. A jak zechcą wychodzić, no to trzeba będzie zobaczyć, co to jest. Można się oczywiście odcinać, tak jak ludzie bez ducha robią, to nie chcąc mieć świadomości tego, chcąc mieć spokój, też możemy chcieć odcinać się od tego. Natomiast jeżeli mamy potencjał do świadomości, będziemy to brać pod uwagę. To tyle. Miłego dnia. Pozdrawiam.